Siemanko na moim kanale w kuchni Albina. Albin gotuje i jak widać jeszcze żyje. Słuchajcie, widzowie, zapraszam Was dzisiaj na odcinek z kuchni takiej śródziemnomorskiej, z kuchni takiej, wiecie, muszle jedne i drugie, brzytwy, scyzorki albo okładniczki. Tak na to mówią, zaraz Wam pokażę. I do tego mamy jeszcze muszle, czyli tak zwane po prostu mule. Będę to robił, to się robi bardzo szybko, słuchajcie, około 5 minut. Podsmażamy również to. Do tego czosneczku mam chyba 8 ząbków, czosneczek, no i oczywiście wiadomo pietruszkę mam zamrożoną, swoją, kupioną, ale wiecie, pokrojoną, także bierzemy się za to. O godzinie 10 przyjdzie małżonka, także chcę zdążyć. Już Wam pokazuję, jak się za to zabrać. Jak jesteście ciekawi, zostańcie ze mną i zapraszam Was od razu na mój drugi kanał Border Collie Monio, kanał o psie, tamtym psie, który tam jest. Także jak jesteście ciekawi, wpadajcie, zostawcie łapkę, subskrypcję tutaj i również tam. Bierzmy się do gotowania. Najpierw obiorę sobie czosneczek. Jak to wiadomo, czosneczek nie ma dużo roboty. Obieramy z łupinki, później pokroję to, no i tak naprawdę to tyle. Jak ktoś ma pietruszkę przygotowaną, ja już mam pokrojoną, także mam ten plus. Pietruszkę sobie pokroić, przełożyć też do innego pojemniczka i co? I zaraz Wam pokażę, co dalej. Wezmę, obiorę i pokroję na takie mniejsze plastereczki, kawałeczki. Oczywiście zapomniałem wino, białe wino. To jest mus. Pamiętajcie, jak robicie muszle, białe wino, wtedy będzie najwspanialszy smak, jaki możecie wyciągnąć z muszli jednych, jakich drugich, bo to drugie to również muszle, scyzoryki lub jak to woli. Słuchajcie, taka paczka jeszcze euro 50. Euro 50, jakieś 6 zł, kolejne euro 50, kolejne 6 zł, 12 zł plus wino 2, jakieś 20 zł i macie kolację dla małżonki, dla męża, romantyczną. Świeczki weźcie, zróbcie, postarajcie się, a zobaczycie, nie pożałujecie wieczorem. Czosneczkiem nie ma się co rozdrabniać. Jak widzicie, ja mam czosneczek już tutaj z końcówkami, ale ja tego się nie pozbywam. Również to wykorzystam. No, czosnek już jest po prostu od wakacji. Jest to czosnek chorwacki, ponieważ byliśmy w Chorwacji, więc wzięliśmy sobie chyba 4 kg czosnku. To wykorzystam również. Słuchajcie, czosnek, jak to? Czosnek, nic innego. Kroję na takie kawałeczki, plastereczki. Po prostu jak facet. Nie musi to być idealne, nie musi to mieć kształtów, nie musi to pięknie wyglądać. Po prostu, aby były w mniejszych kawałkach. Ciach, ciach. Zobaczcie. Chwila, moment. I mamy prawie pokrojone. Ja mówię, ja się nigdy nie rozdrabniam. Kroję tak, jak mi po prostu nóż idzie. Jak się wbija w czosneczek. Tak kroję. Może trochę przesadziłem, ale w razie czego mogę zawsze czosnek włożyć do pojemniczka i zostawić sobie do kolejnego dania, bo ja, jak nie wiecie albo nie wiecie, ja używam czosnku do prawie każdej potrawy. To, jak mówiłem, również wykorzystam. Może to wygląda trochę gorzej, ale ja nie lubię marnować, a zwłaszcza, że to jest taki ala szczypiorek z czosneczku. O, słuchajcie, wszystko się zje. Voila. Słuchajcie, co jest ważne? Ważne jest to, aby te stworzenia w środku żyły, żeby one się ruszały. Już Wam pokazuję. To jest oczywiście zapakowane próżniowo, lekko, chyba próżniowo, tak to się nazywa. Słuchajcie, śmierdzi, wiadomo, śmierdzi, a jak ma inaczej nie śmierdzieć? Słuchajcie, to po prostu żyje. To żyje, może gdzieś się uda.
Tak, tutaj. Słuchajcie widzowie, niestety będą tylko muszle. Okazało się, że tamte są już nieświeże. Niestety, tak się czasem zdarza, ale nie chcę przerywać tego odcinka, więc zrobimy tylko same muszle. Również będzie smakowało z czosneczkiem, wiecie. Za dużo jedzenia nie ma, ale już po prostu zrobię, bo i tak już zacząłem film. No nic, tak się z czasem zdarza. Otwieramy, sprawdzamy. Niestety tamte się nie zamykały. No, nic nie zrobić. Tutaj, jeśli chodzi o mule, muszą być zamknięte. Jeśli są otwarte i jeśli w nie stukniecie i się nie zamkną, to znaczy, że są nieświeże. Więc co? Biorę, myję i robimy tylko same mule. Pamiętajcie, te, które będą pęknięte albo które się po prostu nie zamkną, jak stukniecie, jak na przykład ta, to trzeba ją wyrzucić. Sprawdzamy te, które są otwarte, a się nie zamykają, a ta widać, że się zamyka. To są dobre. Te, które się nie zamykają, jak na przykład ta to znaczy, że jest niedobra. I tak musicie przejrzeć każdą jedną. No niestety zdarza się, wiecie, zdarza się, nie wiadomo skąd one jadą. Ta się również nie zamyka, również nie będę ryzykował. Reszta powinna być ok. Albo gdy podczas smażenia Wam się również nie otworzą, to znaczy, że są również do wyrzucenia. Uważajcie, to jest bardzo ważne. Nie zamyka się. Jest to bardzo ważne. No jeśli chcecie mieć, wiecie, jeśli chcecie mieć dobrą potrawę, na to trzeba uważać. Ja, jak mówię, wolałem nie ryzykować z tamtymi muszlami, więc no po prostu zrobię tylko i wyłącznie te. Czasem tak się zdarza. Tak to w kuchni czasem jest. Również. Zobaczcie, ile odpadu. Raz, dwa. Ta się zamknęła. Ta się nie zamknęła. Ta się również zamknęła. No ale ewidentnie 3 muszle są cały czas otwarte, nie zamykają się, więc najprawdopodobniej są po prostu martwe. Dobra. 3 muszle z takiego kilograma, chociaż tu widzę, że jeszcze jest jedna. Widzicie, kolejne dwie. Wszystkie pęknięte, które też znajdziecie, również ich nie dawajcie do spożycia, bo również są popsute. Reszta jest ok. Problem jest w tym, że te muszle, widzicie, one się nie zamykają i się nie ruszają. Widać ewidentnie, że jest martwa. No i
nawet tak brzydko, lekko już pachnie. Mimo że wczoraj patrzyłem jeszcze do lodówki, jeszcze żyły, dzisiaj są martwe. Spóźniłem się jeden dzień, ale widać, nawet tutaj jest pęknięta. Widać, pęknięta. Zdarza się, słuchajcie, takich nie przygotowujcie. I no trudno, zrobimy tylko te po prostu poszły do śmietnika. 6 zł, nie szkoda, aż tak bardzo. Niestety dużo tego nie wyjdzie, ponieważ no, okazało się dużo, że jest po prostu popsutych. Nie wiem, czy jeszcze ta nie jest popsuta. Nie, ta się zamyka, jest ok. Smażę czosnek. Smażę czosneczek, słuchajcie. I tak naprawdę to będzie 5 minut i będzie gotowe. Czosnek leciutko podsmażam. Żeby, wiecie, żeby się nie spalił. Leciutko. Do tego pamiętajcie tylko sól, pieprz tak naprawdę. Sól, pieprz. Troszkę może cytryny. Dam. I tak naprawdę tyle. Do muszli dodaje się białe wino. Teraz wrzucę na patelnię. I powinny się, jak mówiłem, wszystkie powinny się otworzyć. Wszystkie się powinny otworzyć. Myślę, że mogę. Te, które się nie otworzą, do wyrzucenia. Od razu dodaję sobie soli. I od razu dodaję pieprzu. Można dodać jeszcze paprykę, ostrą oczywiście. Do tego dodaję od razu cytryny. I tak smażę jakieś 5 minut. Czekam, aż się wszystkie otworzą. A w międzyczasie można napić się lampki tego wina. Nie przestraszcie się, jak się będą otwierać. One się, no po prostu, jak to się mówi, gotują na żywca. Wiem, może ktoś komentować, że nie powinno, ale wiecie. Dodałem tego. Można dodać oczywiście, jak mówiłem, jakiejś ostrej papryki. Ja takiej papryki nie mam, ale w związku z tym zrobię z papryczką taką o. Myślę, że to nie zaszkodzi. Chociaż wolałbym zwykłą chili. Wiecie, taką świeżą chili, nie? Fajnie się już pootwierały. Myślę, że można dodać trochę wina. Dodajemy białego wina. Myślę, że więcej nie. I co? Troszkę jeszcze cytryny. I niech się wszystko jeszcze pitrasi. Wróci żona. Będziemy jeść. Teraz jeszcze na koniec dodamy pietruszki. Pietruszkę, jak mówiłem, mam. Co prawda przymrożoną, ale mam. Nie będę jej kroił. Dodam taką, słuchajcie, taką wielgachną garstkę. I voilà. Słuchajcie, jak widać, wszystkie się piękne otworzyły. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. One już są
prawie gotowe. Naprawdę wystarczy tylko krótka chwila i można nakładać. Spróbujmy jedną. Zobaczmy, jak smakuje. Czy w ogóle smakuje. Bierzemy, wyciągamy widelczykiem. Jak z puszki. Super. Czekam na żonę. Nakładam i jemy. A Was zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zostawienia łapki w górę, do napisania jakiegoś komentarzu, jak Wam się podobają takie moje gotowania. Zajrzyjcie na mój drugi kanał, Border Collie Monio. Tam jest dużo innych fajnych, ciekawych rzeczy. Więc co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Gotowe. Nakładam na talerzyk i będę zajadał. Mówię, nie mam żadnej bagietki. Po prostu tak jak jest. Wrzucam to na talerz. Dorzucę jakąś kromeczkę chleba. Resztę zostawiam małżonce. I voilà. Zobaczcie, jak to wygląda. Pięknie. Mniam. Ok. Trzymajcie się. Cześć.